Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do zapoznania się z 3 kolejnymi polskimi grami na ZX Spectrum. W roku 1984 wychodzi pierwsza polska produkcja oparta na słynnej grze w statki, napisana przez Cichorskiego pod tytułem Ships. Została ona stworzona z myślą o graniu tylko przez jedną osobę i nie wprowadzono żadnych urozmaiceń w rozgrywce. Na początku będziemy mieli wybór, czy sami chcemy wygenerować statki na planszy, czy ma to za nas zrobić komputer. Generowanie zajmuje trochę czasu. Potem, tak jak w klasycznych statkach, wskazujemy, gdzie chcemy strzelić i wygrywa ten, kto jako pierwszy zatopi wszystkie statki przeciwnika. Ciekawostką jest fakt, że w trakcie własnoręcznego ustawiania statków nie zaimplementowano ograniczeń w stosunku do liczby pól. Kolejnym tytułem jest Gąsienica z 1985 roku, która jest pierwszą polską grą typu Snake. Stworzona została przez Marka Sosnowskiego i wydana została pod szyldem firma EM&CD. Ekran tytułowy wita nas krótką wiadomością. Bardzo dawno temu, w erze kiedy żyły tylko gąsienice, jedzenia było dużo. Niestety jedna gąsienica była bardzo żarłoczna, tą gąsienicą byłeś ty. Ile potrafiłeś zjeść? Przedstawiono również niewygodne sterowanie, którego nie da się zmienić. Naszym zadaniem jest oczyszczenie planszy z jedzenia, które za każdym połknięciem będzie wydłużać naszą gąsienicę oraz unikania przy tym kolizji z krzaczkami, ścianami. Wraz z kolejnymi poziomami liczba sztuk jedzenia będzie się zmieniała, tak samo w stosunku do występujących krzaczków na ekranie, ale długość węża z poprzedniej planszy przechodzi dalej. Ostatnią grą w zestawieniu jest Magic Keys z roku 1985, stworzona przez Stefana Życzkowskiego. Została ona stworzona z myślą o zyskach i dlatego też mamy na ekranie tytułowym możliwość skopiowania. Gdy zechcemy to zrobić, przed naszymi oczami pojawi się następująca informacja. Program ten jest wyłączną własnością autora. Jeśli chcesz wykonać kopię, to wyślij na adres autora honorarium o wysokości 100 zł. Zatrzymajmy się na chwilę, aby powiedzieć o ciekawej sytuacji gier w Polsce, która trwała do 1994 roku, czyli do momentu wydania nowej ustawy o prawie autorskim, w której prawo nie brało pod uwagę ochrony programów komputerowych. W związku z czym na terenie Polski legalne było po kupieniu gry jej kopiowanie, sprzedawanie tych kopii i osiąganie z tego czynu zysków, co okazało się kłopotliwe dla twórców gier w tamtych czasach. W grze wcielamy się w postać przypominającą kowboja, którego głównym zadaniem będzie zebranie i skompletowanie elementów kluczy. By to osiągnąć, będziemy musieli oczyścić pomieszczenie z wrogów, strzelając do nich, ale uwaga, wrogowie też mogą nas atakować oraz musimy uważać na to, jak chodzimy, bo styczność ze ścianą skutkuje utratą życia. W trakcie rozgrywki będziemy zbierać części do 3 kluczy: żółtego, czerwonego i zielonego. Aby zyskać konkretny kolor, należy załatwić przeciwników w odpowiednim czasie.
o czym informuje nas stoper na górze ekranu, zmieniając swoje tło na odpowiednią dla klucza barwę. Z czasem w pomieszczeniu przybędzie więcej przeciwników oraz wzrośnie ich szybkość. Gdy uzbieramy tyle części, że na dole ekranu wypełni się główka od klucza, to automatycznie otrzymamy dodatkowe życie. Aby ukończyć grę, nie trzeba jednak uzbierać w pełni 3 kompletów. Wystarczy odszukać około 26 części, aby program nam pogratulował. To by było na tyle w dzisiejszym zestawieniu. Mam nadzieję, że się Wam podobało i widzimy się w kolejnym odcinku.